jak stawiać granice w związku i we wszystkich relacjach. Cześć, ja jestem Patrycja, a dzisiaj zapraszam Cię na odcinek o stawianiu granic. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, zostaw subskrypcję i łapkę w górę oraz powiadomienia, żeby nie przegapić innych treści. Dzwoneczkiem. Lecimy z tematem. Granice w związku są to zasady, które definiują, co jest akceptowalne, a co absolutnie nie. Zarówno w zakresie emocji, jak i zachowań. A przede wszystkim są to fundamenty zdrowych relacji. Pomagają utrzymać równowagę. I pamiętajcie, że granice jest to najważniejsze, czego musicie się nauczyć w tym życiu. Granice pomagają chronić Twoje emocje i Twoje uczucia oraz Twoją psychikę przed nadmiernym stresem. W zdrowym związku każda ze stron powinna mieć przestrzeń na wyrażanie swoich emocji i zachowanie swoich uczuć oraz potrzeb i oczekiwań w taki sposób, aby nie przekroczyć granic właśnie tej drugiej osoby. Stawianie granic to przede wszystkim okazanie samemu sobie szacunku. Właśnie dzięki nim partnerzy są w stanie zachować swoje poczucie tożsamości i nie poczuć się zaniedbani, wykorzystywani czy też odrzuceni. Każda osoba potrzebuje przestrzeni do samorozwoju, spokoju, a czasem i nawet do odosobnienia. Granice też pozwalają zachować równowagę między indywidualnością a bliskością, co jest oczywiście kluczowe w każdej zdrowej relacji. Pamiętajcie o tym, że jeżeli nie macie granic, to w Waszym związku mogą pojawić się toksyczne zachowania, manipulowanie i zazdrość, zaborczość czy ignorowanie potrzeb drugiej osoby. A granice właśnie pomagają zatrzymać takie zachowania. I teraz krótko omówimy sobie, jakie mamy rodzaje granic. Granice emocjonalne, bo każdy z partnerów ma prawo do wyrażenia własnych emocji w taki sposób, który jest jasny, komunikatywny i przede wszystkim nie krzywdzi drugiej osoby. Granice emocjonalne również oznaczają umiejętność wyrażania swoich uczuć w sposób asertywny, bez agresji czy manipulacji. I tutaj dam Wam przykład. Jeżeli czujesz, że Twoja partnerka nie szanuje Twoich granic, jeżeli czujesz, że Twoja partnerka nie szanuje Twoich emocji lub je po prostu ignoruje, to musisz to wyrazić w sposób, w który mówi: czuję się niezrozumiany i potrzebuję, żebyś się bardziej zaangażowała. Na przykład granice fizyczne. Granice fizyczne odnoszą się do kontaktu fizycznego, ale także do przestrzeni osobistej. Kontaktów fizycznych czy też właśnie intymności. Bo najważniejsze jest to, aby w relacji partnerzy czuli się swobodnie i mieli kontrolę nad tym, co dzieje się w strefie fizycznej. Więc jeżeli nie cierpisz, kiedy ona podgryza Cię w ucho, to czas z tym skończyć. Bo na przykład możesz mieć niechęć do okazywania publicznie uczuć, czyli chodzenie za rękę, dawanie sobie buziaczków, jakieś przytulanie się. Jeżeli to nie spotyka się z Twoimi granicami, to po prostu poinformuj ją o tym, że nie masz ochoty na takie zachowania publicznie. Granice komunikacyjne. No tutaj, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o granice na przykład dialogu. Tak, czyli jeżeli ze sobą rozmawiacie i Ty realnie nie jesteś w stanie tego zdzierżyć, jak ktoś co drugie słowo rzuca przekleństwem, albo na przykład mówi do Ciebie po imieniu, albo zaczyna unosić głos, czy zaczyna krzyczeć, lub na przykład nie daje Ci dokończyć zdania, bo ciągle Ci przerywa, to właśnie tutaj o tą granicę chodzi. Mamy też granice dotyczące czasu i przestrzeni, czyli zarówno w przestrzeni fizycznej, jak i czasowej. Każdy z Was ma prawo do spędzania czasu w sposób, jaki chce, do samotności, do spędzania czasu z przyjaciółmi, do poświęcenia czasu na swoje hobby, bez poczucia winy i bez słuchania co 5 minut, jeżeli wyjdziesz z kolegami, to już nie masz po co wracać, albo Cię zostawię, albo no tak, Ty już mnie nie kochasz, bo wolisz iść na siłownię. Nie. A teraz szybko Ci opowiem, jak postawić właśnie te granice. Przede wszystkim, żeby efektywnie postawić granice, musisz wiedzieć, jakie wartości Tobą kierują, co lubisz, czego nie lubisz, i kompletnie musisz przejrzeć swoją głowę w poszukiwaniu rzeczy, które nie pasują Ci i po prostu Ci nie siedzą. Musisz wiedzieć, jakie masz wartości i co Cię w tym życiu interesuje. I oczywiście, jakie masz ograniczenia. Pamiętaj tylko o jednej bardzo ważnej rzeczy. Stawianie granic nie oznacza bycia sztywnym, czy też niemiłym, chamskim, czy po prostu agresywnym. Chodzi o to w tym, żebyś był świadomy swoich emocji i swoich potrzeb. Czyli posiadanie granic nie równa się bycie Przede wszystkim komunikacja, bo komunikacja tutaj jest kluczem, żeby postawić słowne granice. Mianowicie, musisz mówić o swoich granicach w sposób jasny, musisz to robić w sposób asertywny, bez oskarżania, bez zrzucania winy na kogokolwiek, bez obwiniania czy też bez krytykowania. I pamiętaj, zawsze używaj ja zamiast ty.
Czyli nie ty ciągle zostawiasz brudne kubki na stole, tylko ja nie jestem w stanie zaakceptować tych brudnych kubków na stole. Czyli unikamy ty zawsze, ty ciągle, przez ciebie, bo to twoja wina, bla, bla, bla. Nie. To ja sobie nie wyobrażam, to ja tego nie chcę, to ja tego nie rozumiem, to ja się na to nie zgadzam, to ja tego nie akceptuję. Konkretnie, ale miło i nie agresywnie. Więc zamiast mówić, zawsze robisz to źle, lepiej powiedz, czuję się ignorowany, ponieważ mieliśmy już rozmowę na temat zostawiania brudnych kubków na stole, a w dalszym ciągu, jak widać, temat nie do końca został przegadany. W ten sposób dajesz tej partnerce jasną informację, że temat już był poruszony, przedstawiłeś swoje granice, czyli powiedziałeś, że po prostu nie życzysz sobie tych kubków na tym stole, bo na przykład bardzo lubisz porządek, a ona nadal to robi. Stawiając granice, pamiętaj, że tu chodzi o wspólny szacunek. To nie chodzi o to, kto będzie miał rację, tylko chodzi o to, żeby się po prostu dogadać. A przy tym wszystkim nie ranić ani partnera, ani nie pozwolić też na ranienie siebie. Relacje wymagają kompromisów, więc ważne, żeby być elastycznym i otwartym na rozmowę. Bo stawiając granice, jednocześnie jesteś w stanie spełnić oczekiwania partnerki w taki sposób, żeby nie przekraczać własnych granic. I ty się nie czujesz wykorzystywany, a ona się nie czuje ignorowana. Przede wszystkim, czego ja bym sobie bardzo życzyła, to tego, żebyście przestali bać się mówić nie. Ja naprawdę widzę ogromny problem w tym, że panowie bardzo często boicie się mówić nie. Nie, nie zrobię, nie, nie pojadę, nie, nie załatwię, nie. To jest takie proste słowo. Na wszystko. Pamiętaj, że ty na wszystko możesz powiedzieć nie, świat się nie zawali. Możesz powiedzieć nie, nie pojadę odebrać ci sukienki, ponieważ mam w tym momencie coś innego zaplanowane. Koniec tematu. Pamiętaj, że jeżeli zaczniesz stawiać ludziom granice, nie tylko u siebie w związku, ale w różnych sytuacjach, ludzie mogą reagować w różny sposób. To nigdy nie jest tak pięknie, że jeżeli nie miałeś wcześniej swoich granic i nagle zaczniesz je stawiać, to wszyscy nagle zrozumieją i będzie wszystko super. No nie. W większości przypadków spotkasz się ze stwierdzeniem, ale się zmieniłeś. Od kiedy z nią jesteś, to chyba ci odbiło. Chyba nie wiesz, co mówisz. W życiu taki nie byłeś. Co ci się stało? Ty już mnie nie kochasz, bo nie chcesz mi odebrać tej sukienki. Mm-mm. Nie szantażem. Pamiętaj, że zachowanie własnych granic jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Ważne jest to, żebyś pozostał obojętny na reakcję partnerki. Czyli w momencie, jeżeli ty rzeczowo przedstawiasz swoje granice, a ona wpada w furię, w szał, zaczyna cię obwiniać, rzucać przekleństwami, to nie daj się wyprowadzić z równowagi, bo to nic nie zmieni, a tylko pogorszy sytuację. Ty twardo i otwarcie musisz powiedzieć, jak ty to widzisz i zakończyć na ten temat. To jest twoja granica, która jest nieprzekraczalna od dnia dzisiejszego. Przestańcie dawać się wykorzystywać. Jeżeli nie czujesz, że coś jest w zgodzie z tobą, to po prostu tego nie rób. Warto też zaznaczyć, że stawianie granic to nie jest próba kontroli twojej partnerki. Granice powinny służyć ochronie twoich emocji i twojego komfortu, nigdy nie kontroli nad drugim człowiekiem. Bo granice pomagają zachować szacunek, zaufanie i wspólne cele w życiu. Więc jeżeli na przykład twoja kobieta chce jechać na basen w środę, a ty w środę o 18 masz trening i ona cię poinformowała o tym, że koniecznie musicie jechać w środę o 18, bo inaczej nie da rady, to po prostu postaw granicę i powiedz: mam zaplanowane treningi od pół roku. Doskonale o tym wiedziałaś, że w środę o godzinie 18 mam trening, więc w tym momencie nie mogę z tobą jechać na basen. Przestańcie sobie zabierać własne życie, żeby spełniać potrzeby innych ludzi. Tak samo te granice możesz podłożyć do wszystkiego innego. Do pójścia do pracy w sobotę, jeżeli nie jest to wymagane, do tego, żeby zrobić jakieś zadania za kolegę w pracy, do tego, żeby coś kupić lub coś załatwić, na coś, na co po prostu ty nie masz ochoty albo nie masz możliwości. Jeżeli wiesz, że zadzwonienie do restauracji z rezerwacją stolika to jest na przykład dla ciebie za dużo, to jasno i otwarcie powiedz swojej partnerce, że ty nie będziesz dzwonił do tej restauracji, ponieważ za duży stres to u ciebie wywołuje, i postaw jasno granicę, że ty nie masz zamiaru tego robić. A jeżeli ona powie, no to jeżeli nie zarezerwujesz, to nie pójdziemy. Okej, w porządku, to jest moja granica, ja nie dzwonię. Jeżeli chcesz iść ze mną na kolację, to sama zadzwoń. I kobieta,
której od początku stawiasz granicę, ona będzie akceptowała te granice, ale problem pojawia się w momencie, jeżeli te granice przychodzą nagle. To jest trochę tak, jakbyś na początku pozwalał psu wchodzić na kanapę, bo był mały. A jeżeli pies urósł i teraz waży 70 kg i nagle mówisz, nie wchodź na tą kanapę, to nie wie, o co ci chodzi. Więc wprowadzanie swoich granic musisz zrobić powoli, z rozwagą i z uśmiechem na twarzy, bo to oznacza dla ciebie lepsze życie. Pamiętajcie, że związek to jest kompromis, więc nie może być tak, że wy jesteście przygnieceni zadaniami do zrobienia, a wasza partnerka nie robi w tej sytuacji kompletnie nic i tylko od was wymaga. Tak samo można to odnieść do spotkań z koleżankami. Jeżeli ty nie chcesz, żeby twoja kobieta spotykała się z nimi 4 razy w tygodniu, to po prostu jej o tym powiedz. Tak samo, jeżeli jesteście na etapie tworzenia nowego związku i na przykład nie wyobrażacie sobie związku z kobietą, która pali, to już na początku powiedzcie jasno i wyraźnie na pierwszym spotkaniu, że nie wyobrażasz sobie spotykania się i tworzenia poważnego związku z kimś, kto pali. I nie łudź się, że ta osoba się zmieni, bo się nie zmieni. To też nie chodzi o to, żeby na kimś wymuszać zmianę swojego zachowania, bo to nigdy nie wychodzi dobrze i ta osoba może wytrzymać dzień, 2 lata, 2 tygodnie, pół roku bez jakiejś czynności, która cię irytuje i cię wkurza. Ale po czasie po prostu, jeżeli taki ma charakter, to ta cecha wyjdzie. Czy jest sens się tutaj szarpać? No nie, nie ma sensu. Granice nie są wcale takie trudne do postawienia. Oczywiście, że na początku budzi to jakiś dyskomfort, bo robisz coś wbrew sobie. Ale nie bójcie się, bo dzięki temu, że postawicie te granice, naprawdę możecie bardzo, bardzo, bardzo dużo zyskać. Koniecznie daj znać w komentarzu, z czym Ty masz największy problem, jeżeli chodzi o stawianie granic. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał oraz włącz powiadomienia dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych treści. Wszystkiego dobrego.